Witam serdecznie ponownie w tematyce związanej z UFO. Przenieśmy się dzisiaj do Karelii. Myślę, że wiecie, gdzie jest Karela. To zawsze był temat taki sporny między Finlandią a Rosją. To jest ten półwysep kolski, tam bodajże kolski on się nazywa, nie pamiętam dokładnie. Karelia z takim wybrzuszeniem, gdzie tam właśnie konwoje szły w czasie II wojny światowej między innymi, więc chciałem powiedzieć parę słów na temat takiego właśnie zagadkowego wydarzenia w Karelii, które miało miejsce pod koniec 2014 roku, ponieważ to się okazało. Otóż nierozpoznany obiekt wybił taką ogromną dziurę w lodzie pokrywającym jezioro Wygoziero i gdzieś tam sobie zniknął na dnie. I cóż takiego tam się wydarzyło? No, oficjalne badania UFO w Związku Radzieckim rozpoczęto tak naprawdę w roku 1977, po tym jak na niebie nad Pietrozawodzkiem, to jest taka stolica Karelii, pojawiło się taki podobny do meduzy latający obiekt. No więc tak więc te tajemnicze przypadki w Karelii to tak naprawdę nie jest jakaś tam nowina. Jeśli chodzi natomiast o to jezioro Wygoziero, to właśnie 1 grudnia o godzinie 8 na godzinę w sumie przed wschodem słońca jakiś ogromny przedmiot przebił lód tego jeziora, no i obiekt wyrył w gruncie dna taki lej o głębokości 1,5 metra i gdzieś tam w jakiś tajemniczy sposób po prostu zniknął. O tym całym incydencie władze zostały powiadomione przez rybaków, no i wkrótce na miejsce przybyli pracownicy służb specjalnych, a po nich naturalnie dziennikarze. Żeby ogólnie jakoś to bardziej sobie uzmysłowić, postanowiłem, że pokażę Wam taki szkic, jak to wyglądało. Myślę, że to będzie lepsze, żeby po prostu całość sytuacji zrozumieć. Więc przejdźmy sobie do tego szkicu naszego. Tak on wygląda. Widzicie pęknięcie, które jest uderzeniowe na lodzie, pęknięcie w gruncie, strefę wypadania kawałków lodu, kilka kawałków kry pod głównym lodem, kierunek padania tego całego obiektu. Lej na głębokość 4 metrów, bruzdę na dnie, lód wytopiony jakoś tak symetrycznie na tym dnie, no i ten otwór w lodzie o takich wymiarach 29 metrów na 19 metrów. No więc Nurek, który oglądał to miejsce wypadku, opowiadał, że właśnie nieznany obiekt miał średnicę około 2 metrów i dziwnie się jakoś tak zachowywał, no bo znalazłszy się na dnie, jakby przepełzł w stronę najbliżej znajdującej się wyspy. Nurek widział w ogóle wyraźnie kierującą się w tamtą stronę taką bruzdę. Był to taki ślad jakiegoś ogromnego węża. No oczywiście pojawiło się wiele wersji tego zdarzenia. Taka główna wersja robocza to była, że rybacy głuszyli ryby. No jest ta wersja jest co prawda dobra, ale ona jest jakoś niczym nie potwierdzona. Inna wersja to był upadek rakiety albo jakiejś jej części. No i w tym rejonie absolutnie, jeżeli byśmy się zastanowili, to nie ma cokolwiek, co spadać, bo od dziesiątków lat w okolicach Wyzegoria nigdy nie spadł żaden element kosmiczny aparatów wystrzelonych w kosmos, no a w dodatku takie elementy, żeby było ciekawie, w ogóle nie potrafią pełzać po dnie. No. Trzecia teoria to była, że to była być może asteroida, natomiast astronomowie kontrolujący nieprzerwanie przestrzeń powietrzną nad Karelią stwierdzili autorytatywnie, że żaden meteoryt, żadna asteroida, czy też jakieś inne ciało niebieskie w tę noc w ogóle nie przeleciało, więc moskiewscy ufolodzy, którzy badali miejsce wypadku, są tak naprawdę zgodni, że chemiczne próbki wody i gruntu nie potwierdzają jakiejkolwiek wersji z meteorytem. No i jest jeszcze czwarta wersja, bo według Aleksieja Popowa, pisarza, historyka i ogólnie badacza Karelii, obiekt był jakiegoś nieziemskiego pochodzenia. No i na brzegu jeziora znajduje się dosyć duża taka wieś, która się nazywa Połga. No i zaraz po wydarzeniu Popow rozmawiał z mieszkańcami wsi, którzy nie mogli nie słyszeć uderzenia w lód o tak naprawdę ogromnej sile. A tymczasem tak naprawdę nikt z tych ludzi niczego nie słyszał. No i tej nocy wszyscy ludzie we wsi, a jest ich ponad 300 osób, spali jak zabici, psy w ogóle nie szczekały, dzieciaki w ogóle nie płakały. No oczywiście tak swoją drogą, gdyby nawet ktoś nie spał, to i tak nie byłby pewnie zdziwiony, bo nad wyspą, do której poczołgał się ten hipotetyczny gość z kosmosu, regularnie zawisa coś w rodzaju takiej świecącej kuli albo jakiejś
elipsoidy. Miejscowi do tego w ogóle przywykli, przy czym na wizytę na wyspie nałożone jest tak naprawdę tabu. Jeśli ktoś z turystów w ogóle próbuje wynająć łódkę, aby podpłynąć do tego przeklętego miejsca, nie tylko tej łódki nie dostanie, ale jest również ostrzegany przed niebezpieczną wyprawą, no bo według miejscowych każdy, kto stanął na wyspie, wkrótce po tym wydarzeniu zachorował, a następnie po prostu zmarł. Żeby było ciekawiej w ogóle, to podobny wypadek miał miejsce w kwietniu 1961 roku, bo tego dnia taki leśnik o nazwisku Brocki znalazł się na brzegu jeziora Koroboziero. No i to, co zobaczył, kazało mu tak naprawdę zapomnieć o pracy. No i szczerze mówiąc, jak uciekał, to spierniczał 2 dni po bezdrożach do najbliższego telefonu. W telegramie w ogóle Brocki napisał coś takiego. Na brzegu jeziora powstał dziwny lej. Potrzebni specjaliści i nurkowie. Po tygodniu na miejsce przybyła grupa wojskowych i nurków, no i z brzegu jeziora został dosłownie wyrwany kawał ziemi o takiej długości 27 metrów, szerokości 15 metrów i głębokości 3 metry. Obok wyrwanej jamy utworzyła się taka przerębel, no i kiedy nurek podniósł kawałek krwi z przerębli, to przysypany ziemią stwierdził ze zdziwieniem, że lód ma od spodu kolor taki, można by powiedzieć, szmaragdowo-zielony. No i pozostałe kawałki na dnie jamy także pozieleniały, podczas gdy lód na powierzchni pozostał po prostu biały. Od zabarwionego lodu na dnie prowadził taki ślad, jak od ciągniętej grubej rury. No, wyglądało na to, że coś wbiło się z dużą prędkością w brzeg jeziora, wyrwało około 1000 m3 gruntu, zabarwiło lód na zielono, przepełzło po dnie około 20 metrów, no i gdzieś uleciało. W ogóle najbardziej zadziwiające okazały się jednak wyniki badań zielonego lodu, które zostały przeprowadzone przez Katedrę Chemii Leningradzkiego Instytutu Technologicznego, bo ziarnka zielonego proszku, który zabarwił lód, wyglądały pod mikroskopem jakby takie ziarnka odlane z jakiegoś metalu. No nie ulegały jednak jakiemuś działaniu ani stężonego kwasu solnego, ani kwasu siarkowego. Były tak naprawdę sztucznego pochodzenia, ale niemożliwe do wytworzenia w jakichś ziemskich laboratoriach. Na korzyść w ogóle hipotezy o pozaziemskim statku kosmicznym przemawia również taki trzeci analogiczny przypadek, który wydarzył się w 1928 roku w rejonie wsi Szczuknowołok. No i wtedy to do jeziora nieopodal wsi także wpadł zagadkowy metaliczny cylinder. Niezwykłe zjawisko obserwowało ponad 50 mieszkańców wioski. I według ich relacji ten cylinder przyleciał bezgłośnie na bardzo małej wysokości, wbrew zasadom fizyki, można by powiedzieć. Tak naprawdę już Was uwolnię od tego obrazka, który mamy, ale myślę, że go sobie obejrzeliście dobrze, uzmysłowiliście. No i tak naprawdę wydaje się, powiem Wam szczerze, że specjaliści z różnych dziedzin nauki powinni tak naprawdę dokładnie zbadać wszystkie niezwykłe zdarzenia, jakie miały miejsce w Karelii. Być może właśnie tam w ogóle jest klucz do zrozumienia faktu, że jednak tak naprawdę nie jesteśmy sami we wszechświecie. Ten obrazek, który Wam pokazałem, ten szkic, dosyć długo był. Myślę, że trwale Wam zapadł do głowy. Bardzo ciekaw jestem Waszych opinii w komentarzach po prostu, co Waszym zdaniem to było, w jakim kierunku byście szli, w jakim kierunku byście ten temat drążyli, żeby przede wszystkim dojść do prawdy. No i za wszelkie sugestie będę jak najbardziej bardzo rad i bardzo zadowolony. Dziękuję w ogóle wszystkim za to, że znaleźliście troszeczkę wolnego czasu, żeby na dobrą sprawę przysiąść nad tym kanałem i będę wdzięczny za wszystkie lajkowania i za wszystkie komentarze. Serdecznie wszystkich pozdrawiam.